Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa i w dzisiejszym zapraszam na przygotowanie piernika szybkiego z polewą czekoladową, z bakaliami. Oglądajcie, zapraszam. Przygotowałam 2 rondelki, w których będę składniki podgrzewała. Do pierwszego rondla dodaję masło, 130 g masła. Następnie dodaję 2 płaskie łyżki kakao. Ląduje w rondelku. Następnie 2 łyżeczki przyprawy do piernika. Również dodaję. Poza tym 3 łyżki powideł śliwkowych. A na samym końcu 3 łyżki miodu. Ale mamy miksturę, to podgrzeję na wolnym ogniu do połączenia składników. Gotowe. Natomiast do drugiego rondelka wlewam mleko, 170 ml mleka oraz 100 g cukru. Podgrzewam do roztopienia, rozpuszczenia się cukru w mleku. Zaczynamy podgrzewanie. Na bardzo małym ogniu mieszam mleko z cukrem. Na drugim palniku roztapiam składniki. Dobrze co chwila zamieszać te wszystkie składniki. Szybciej się roztopią, a nie ma sensu ich nadmiernie podgrzewać. Wystarczy, żeby się wszystkie razem połączyły, no i masło roztopiło. Nie zapomnijmy o drugim rondlu, w którym jest cukier. Mieszamy cukier do roztopienia się. No już prawie gotowe. Zobaczcie, cukier już się roztopił w mleku. Teraz pozostawię do ostygnięcia. W drugim rondelku, zobaczcie, też już masło się prawie roztopiło. Jeszcze chwila. I gotowe. Płomień już wyłączyłam. Masło jeszcze chwilkę i już zobaczcie, będzie całkowicie roztopione. Zobaczcie, jaka konsystencja. Na tym etapie rozgrzewam piekarnik do temperatury 180 stopni. Opcja pieczenia góra-dół. Przygotowałam 2 szklanki mąki, 320 g. To jest mąka tortowa ekstra, którą przesiewam. Następnie dodaję płaską łyżeczkę sody oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Również przesieję. Dolewam, zobaczcie, z pierwszego rondelka tą miksturę, która powstała właśnie z połączenia kakao, przypraw korzennych oraz roztopionego masła. Następnie dodaję roztopione mleko z cukrem. Wszystko razem mieszam. Zobaczcie, jaka ładna masa powstaje. Widzicie, bez użycia miksera. Nie musimy się fatygować, nie musimy wyciągać robota ani miksera. Tylko wystarczy zamieszać rózgą. I na sam koniec dodaję 2 jajka. Łączę wszystkie składniki. Ale pachnie. Przyprawa korzenna, czyli przyprawa do piernika.
Słuchajcie, przygotowałam foremkę podłużną. Możecie oczywiście wybrać Waszą ulubioną. Również w kształcie świątecznym. Może to być piernik czy choinka. Ja przygotowałam taką foremkę podłużną o wymiarach 35 cm na 10 cm. Tak średnio, bo na dole ma 8 cm, na górze na 11 cm, więc uśredniłam, że na 10 cm szerokości. I wysmarowałam masłem, posypałam kaszą manną. Tak, żeby piernik później łatwo wyszedł z formy, nie przywierał. Zobaczcie, już gotowe ciasto. Przekładam do tej foremki. Powiem Wam, jak się przygotowuje taki piernik, to już czuć święta. A zobaczcie po upieczeniu, jak zapach będzie się tego ciasta unosił po całym domu. Zobaczcie, tak to wygląda. Stawię do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni. Opcja pieczenia góra-dół 45 minut, ale wiecie, że jest zasada suchego patyczka, czyli jeżeli włożycie patyczek i na końcu jest nadal wilgotny, mokry, to znaczy, że jeszcze należy ciasto trochę potrzymać w piekarniku. Jakieś 5 minut. To co? Wkładam. Czekamy. Po upieczeniu piernika pozostawiłam jeszcze na 5 minut w piekarniku przy otwartych drzwiach. Zobaczcie, piernik gotowy. Teraz poczekamy, aż ostygnie. Przygotowałam przepis na polewę czekoladową. Do przygotowania czekolady potrzebujemy 100 g masła, 3 łyżki kakao, 70 g cukru, ja użyję cukier trzcinowy, 3 łyżki mleka oraz 50 g czekolady mlecznej. Oczywiście możecie pominąć czekoladę, jeżeli chcecie dodać, możecie. Ja dodam. I zaczynamy. Dorzucam wszystko do jednego garnka, rondelka. Czyli masło, 100 g masła, 3 łyżki kakao, 70 g cukru trzcinowego, połowę tabliczki czekolady mlecznej, 50 g. I dodam jeszcze trochę mleka, około 3 łyżek. To wszystko razem podgrzewam. Zobaczcie, polewa już gotowa. Jeszcze chwilę ją zamieszam, bo w tej gorącej miksturze roztapia się jeszcze masło. Uważajcie, żeby za długo nie przetrzymywać na ogniu, żeby nie zagotowały Wam się wszystkie te składniki. Najlepiej tylko delikatnie podgrzewajcie i intensywnie mieszajcie, wtedy szybko masło się roztopi. I teraz chwilkę poczekamy, żeby masa jeszcze ostygła. Polewa trochę stężała, teraz poleję ją po pierniku. Jak widzicie, folię sobie wcześniej aluminiową wyłożyłam pod spód, bo będzie ociekać. A czekoladę, która spłynęła, możecie wykorzystać do wysmarowania brzegów. Następnie wyłożę bakalię. Teraz trochę płatków migdałowych. Migdału. I jeszcze trochę orzechów nerkowca. I pozostawię do ostygnięcia. Piernik gotowy. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał. Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.